Witam serdecznie, z tej strony Człowiek w kapeluszu i dzisiaj dosyć ciekawy temat, czyli obiecuję, że Was dzisiaj nie będę zanudzał ani męczył, ale dzisiaj porozmawiamy sobie może trochę tak filozoficznie, a temat dzisiejszy to jest mieć czy być i czy da radę to po prostu połączyć to wszystko. Czy da radę to połączyć? Mieć i być. Jak myślicie? Czy ten ciągły problem, że tak powiem, filozoficzny w pewnym sensie, egzystencjonalny, czyli mieć czy być? Czyli nie da się chyba zarówno, to znaczy może i da radę być zarówno, poprawię trochę, bo jest przekrzywiony obraz był. Okej. Czyli co? Jak uważacie? Mieć czy być? A wy co byście wybrali? Mieć czy być? Czyli z jednej strony mamy mieć, czyli wszelkie dobra doczesne, wszelkie rzeczy materialne, zaś z drugiej strony na szali stawiamy być, czyli drugą alternatywę, być inteligentny, być mądry, być wysoki, być przystojny, wszystko być. Wszystko to się może być. I teraz, czy mamy wybrać i zachować się, co jest dzisiaj ważniejsze? Mieć czy być? Czy tylko posiadać, czy ze sobą coś reprezentować? Bo zobaczcie, że ja nie wykluczam oczywiście taka możliwość nie jest wykluczona, że możesz w pewnym sensie zarówno mieć i być. Ale gdybyście na szali stawiali sobie taką tezę, takie założenie, że wybierasz, tak samo jak jedziesz, wybierasz albo w prawo, albo w lewo i w zależności od tego, jaką drogą pojedziesz, jedna droga może być krótsza, druga droga może być dłuższa i teraz co wybrać? Ale ta krótsza droga może być bardziej krótsza, ale z drugiej strony może być bardziej może niebezpieczna, zaś dłuższa, lecz jest drogą bardziej bezpieczną. I pytanie, czy ryzykować i szybciej dojechać, czy nie liczyć czasu i bezpiecznie być. No widzicie, to są takie dylematy, to są takie dylematy wiecznie po prostu aktualne, czyli po prostu to jest nasz wybór, tylko i wyłącznie. Mam nadzieję, że mikrofon dobrze mi zbiera, ale mam nadzieję, że tak jest. Ale zobaczcie, jak to jest i teraz, bo ja jakbym miał zawsze wybierać pomiędzy mieć a być, to ja teraz nie znam odpowiedzi na ten temat, co ja bym wybrał, tak szczerze. Czy zarówno uciekać w dobra materialne i być zabezpieczonym bardzo możliwe, że finansowo i tak dalej, a nie być, po prostu wszystko z tym związane. No, gdybym nie był, to tego kanału też by nie było, gdybym nie miał jakiegoś zamysłu i nie chwaląc się, coś z sobą nie reprezentował, także niczego bym nie stworzył, lecz bym posiadał. I teraz jest pytanie, na co mi te wszystkie rzeczy materialne, skoro nic bym ze sobą nie reprezentował. I to jest dylemat powstały dawno temu, a nadal ten problem po prostu jest dylematem i nikt nie zna na niego odpowiedzi. Czyli oczywiście, że można zapracować na mieć. Oczywiście na mieć można zapracować. Na te dobra materialne, na te pieniądze można zapracować. Zaś na być zapracować jest trochę trudniej. Chyba się ze mną zgodzicie, że im bardziej pracujemy nad sobą, tym ta droga jest bardziej trudna. A szczególnie najtrudniejsze są początki. Może potem jest trochę łatwiej, ale ta praca nad tym być jest bardzo ciężka, tak moim zdaniem. Natomiast na mieć, jeżeli masz pracę i tak dalej, no to twój wysiłek, czy to fizyczny, czy umysłowy, i stworzysz swoje mieć, tak? Natomiast na swoje być będzie ci już o wiele ciężej, bo ta droga jest dłuższa i wymaga nakładu, może nie tyle co finansowego, co innego. Nie wiem, trzeba coś ruszyć czasami głową, żeby pracować na być. Bardzo ciężko jest pracować na być. Bardzo łatwo jest na mieć. To znaczy łatwo, w zależności jakie masz wykształcenie, gdzie pracujesz, jaką pracę wykonujesz. Ale na być
może sobie zapracować, może być nagrodą każdego pracującego, tak? Czyli każdy, kto pracuje, może mieć nagrodę w sensie mieć. I ja mówię tak ogólnikami, no mieć samochód na przykład dobry, o tak wam przytoczę, mieć dom na przykład, ale już na temat kształtowania osobowości, czy w jakiś sposób edukacji, na przykład jak się uczą lekarze, przecież to jest ciężka nauka być lekarzem, studiować medycynę, przepraszam. I oni pracują na swoje być lekarzem, czyli lekarze pracują na swoje być. Natomiast na mieć, każdy może, kto pracuje i ma dwie ręce, może każdy zapracować na mieć. Niestety, no, ale jak to brzmi, mieć, nie? Nie ma miedzi, się w domu siedzi. Tak to brzmi, słuchajcie. I jak rozwiązać ten dylemat? Macie jakikolwiek pomysł, zamysł, jak to rozwiązać? Bo ja w tej chwili nie mam pomysłu, jak ten dylemat przepracować, jak to po prostu rozwiązać. Problem być, a mieć. Ja bym może i pomyślał nad jakimś rozwiązaniem, natomiast nie jestem w żadnym rodzaju filozofem, także nie obiecuję nic, że jakiekolwiek rozwiązanie mi przyjdzie do głowy, jedynie mogę o tym pomyśleć, także taki jest mój zamysł i myślę, że każdy może sobie to przemyśleć. Ale zobaczcie, jednostki po prostu znane, one miały swoje być, na przykład Albert Einstein był geniuszem, czyli albo być geniuszem, albo być bardzo bogatym człowiekiem. To co byście wybrali? I ja was zostawiam z tą myślą. I jeżeli znajdzie mi jakiś pomysł, to może jeszcze dzisiaj się coś ukaże. Cześć!